Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku, w którym spróbuję narysować coś związanego z kanbanem. Dzisiaj temat, można powiedzieć, spowodowany pytaniem. Otóż bardzo często pojawia się taki mit o tym, że właściwie w kanbanie to każdy decyduje o tym, co chce. No bo przecież nie ma sprintu, nie ma celu. Oczywiście obydwa te stwierdzenia są mitami, ale ponieważ są mitami, to przekłada się na bardzo ciekawą rzecz. Zobaczmy sobie taką tablicę, na której umieścimy sobie kilka zadań. Celowo tutaj nawet umieściłem po lewej stronie sprint backlog, a więc zastanawiamy się nad tym, co powinniśmy wziąć, jeśli mamy kilka zadań podporządkowanych celowi sprintu. Czy osoba, która zaczyna jakąś aktywność i powinna dokonać takiego akcji pull, zaciągnięcia pracy, decyduje samodzielnie o tym, co robi? Otóż, jeśli tak by było, to mogłoby to doprowadzić do takiej szybkiej przegranej w Tetrisa, tak ja to lubię przedstawiać, ponieważ każdy wziąłby jakiś klocek, ciągnął go w swoją stronę, ale niekoniecznie mogłoby to stworzyć razem to coś fajnego. Prawdopodobnie w naszej kolumnie Sprint Backlog zadania będą ułożone po być może jakiejś kolejności, po zależnościach, po priorytecie, być może po tym, które z zadań są podporządkowane celowi sprintu, pokolorujemy je jedną barwą, oraz takie, które nie są. Zaznaczamy, to cały czas jest jak najbardziej OK. I teraz ta osoba, która podejmuje się tego zadania, może się zastanowić, które podjąć jako pierwsze. Oczywiście będzie tutaj pewien filtr tego, co ja mogę, tego, co powinienem robić, tego, co się czego się chcę uczyć robić, ale przede wszystkim nie powinna być to decyzja losowa, nie powinna być to decyzja oparta tylko i wyłącznie o to, co dla mnie jest łatwe, albo co dla mnie jest przyjemne, albo od kogoś, kogo lubię, tak? Bo to różne aspekty mogą tutaj wchodzić. Zastanówmy się nad analogiczną sytuacją, jeśli mamy kilka zadań w takiej kolumnie pasywnej gotowe do testu i umieścimy tutaj kilka zadań, załóżmy, że tego samego koloru i znów pojawia się ta inna być może osoba w tym miejscu, która mówi: ja mogę teraz dokonać tego aktu pull, a więc ta osoba decyduje o tym, kiedy to zadanie zacząć, bo nie chce udawać wielozadaniowości, ale z drugiej strony chcemy, żeby ta osoba również podjęła właściwe zadanie. Jak takiej osobie pomóc? Otóż oczywiście za każdym razem moglibyśmy dopytywać i próbować się dowiedzieć, co uważamy, że teraz jest najlepsze, ale może być to bardzo nieefektywne i w dużym stopniu uproszczone. O czym mówimy? Otóż mówimy o tym, że taka akcja pull, zaciągnięcia któregoś zadań, czy drugiego, czy pierwszego, być może będziemy chcieli sobie pomóc tutaj znowu kolejnością w tej kolumnie, powinna być powodowana czymś, co nazywamy polityką zaciągania. I to jest temat dzisiejszego filmiku, a więc pull policy. Polityki zaciągania. Po polsku tak byśmy to sobie opisali. Zaciągania. I jest to nic innego jak pewien algorytm, którym powinniśmy się kierować w momencie, kiedy stajemy przed takim wyborem. Otóż jeżeli ten członek zespołu, który tutaj rzeczywiście teraz się zastanawia tak grubo, co wziąć jako następne, stoi przed takim wyborem i umówimy się, że polityka zaciągania mówi: bierz pierwszy z góry, co oczywiście oznacza, że musimy u góry mieć te właściwe zadania, to sytuacja jest dosyć prosta. Może być jednak tak, że nie wszystkie zadania będziemy traktowali tak samo, ponieważ jak już wiecie, w kanbanie dosyć jasno definiujemy klasy usług, czy też priorytety, jeśli tak wolicie je nazywać, a więc pewne zadania, które być może mają rzeczywiście większą pilność, powinny być zawsze brane pierwsze. Pojawia się tutaj aspekt starzenia pracy w toku. W bardzo wielu narzędziach możemy zobaczyć takie kropeczki, jak w Jirze, które będą nam pokazywały to, ile to zadanie już stoi w tej kolumnie, tak? Odwołuję tutaj Was też do filmiku o wieku pracy w toku i być może powiemy sobie, że taka polityka zaciągania powinna mówić co? Powinna mówić, że jeżeli ja stoję przed takim wyborem, co zaciągnąć pierwsze, to pierwsze biorę zadanie czerwone, a więc jakieś bardziej pilne.
A jeżeli takiego zadania nie ma, albo ja się takiego zadania nie mogę podjąć, bo być może sam jestem autorem kodu do tego zadania czerwonego, to biorę sobie zadanie, nazwijmy je beżowe, ale oczywiście najstarsze, tak? Czyli takie z kropeczkami wieloma ponad kropeczkami w mniejszej liczbie. Do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że każda osoba być może nie decyduje całkowicie o tym, co robi, ale przede wszystkim wybiera właściwe zadania, które mają zarządzić przepływem wartości, czy przepływem pracy i wytworzeniem wartości od początku do końca tablicy. Takie zasady zaciągania, takie polityki zaciągania możemy budować zarówno dla każdej z tranzycji, a więc takiej, można powiedzieć, lokalnego przeciągnięcia. Być może taką politykę zaciągania powinniśmy mieć, jeżeli pracujemy nad jakimś mniejszym lub większym zakresem podporządkowanym celowi albo składającym się na większą całość, ale takie polityki zaciągania możemy zbudować również w wyższej skali, na przykład dla całego zespołu, jednego z kilku pracujących nad produktem. Więcej o tym opowiadamy na szkoleniu Kanban System Design. Próbujemy też zachęcić ludzi do budowania takich polityk i z tego, co wiem z Waszego feedbacku, jest to naprawdę taki aha moment dla bardzo wielu zespołów, ponieważ jest to rozwiązanie stosunkowo proste, a bardzo ułatwiające nam pracę i zarządzanie tym przepływem. Jestem ciekaw, czy to zrodziło jakieś Wasze pytania, komentarze, czy macie takie polityki zaciągania, być może chcielibyście się podzielić takim przykładem. Zapraszam do tego. Mówił Radek Orszewski, Kanban przy kawie.